Siemano, witam moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak widzicie z tyłu maszyna 1500 W, 48V, zamontowana w tylnym kole, silnik bezpośredni. Dzisiaj potestuję sobie jazdę terenową. Znaczy w sensie terenową. Nie w sensie taką, że będę skakał gdzieś po górach. W sensie takim, że chcę odpowiedzieć na pytanie, czy ten silnik nadaje się do jazdy w lesie. O, czyli po takich drogach na przykład, tudzież takich jak tam, zwykłe, najzwyklejsze drogi, po prostu leśne, słuchajcie. No i na dzisiaj Wam odpowiem na to pytanie. Jest to silniczek zapleciony w tylne koło, 48V, 1500 W, tak już mówiłem wcześniej. Dodatkowo jest tutaj bateryjka 16Ah, 760 Wh. Cały montaż tego rowerku możecie zobaczyć. Tutaj u góry macie filmik, w którym składałem oto ten rowerek. To taki dla nowych widzów, którzy dopiero co weszli na mój kanał. Możecie zobaczyć od podstaw ten stary rowerek na starej ramie MTB na 26-calowych kołach składałem. Wszystko macie w tym filmie. Stali widzowie już pewnie widzą, że jest tutaj parę zmian. Nie ma bagażnika z tyłu, a to z tego względu, jak widzieliście w poprzednim filmie, niestety ułamał mi się podczas jazdy po nierównym terenie. No, tani był, on miał być tylko na chwilę. Generalnie nieprzemyślany był to zakup takiego, wiecie, wydawało mi się, że będzie spoko, a jednak nie był spoko. W zamyśle miał tam być sterownik, który jest tutaj. Miał być właśnie na bagażniku, ale ostatecznie zdecydowałem się na instalację tutaj, w tej oryginalnej torbie w zestawie. No i ułamał się i go po prostu nie ma. Druga zmiana to, jak widzicie, brak nóżki. Została tylko element tej nóżki, słuchajcie, który odkryłem, że po odcięciu jej, bo ją po prostu odciąłem, ładnie zaszlifowałem krawędzie i się okazało, że jest to doskonała dodatkowa blokada obrotu. Także no, takie zmiany. Silniczek takiego typu, jak i 5 innych różnych zestawów możecie nabyć na stronie swbike.com w bardzo fajnej cenie. Ten silniczek akurat kosztuje w tej chwili 589 euro. I uwaga, tutaj mam do Was okazję. Mam dla Was kod rabatowy na 30 euro, czyli płacicie 559 euro z moim kodem. Kod oraz linki do zestawów promocyjnych znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Zaznaczę, że to jest zestaw razem z baterią. To, co tu widzicie, to jest wszystko za te 559 euro z moim kodem. No i oczywiście przesyłka jest gratis. I wszystko przychodzi do Was do tygodnia czasu, ponieważ jest to wysyłane z magazynów w Europie. Część z Polski, część z Niemiec. Także nie czekacie tygodniami, macie ten zestaw u siebie bardzo, bardzo szybko. A teraz przejdźmy do testów. Wsiadam na maszynę, jak widzicie już jestem przygotowany odpowiednio. Wsiadam na maszynę i testujemy. Zobaczymy, jak się sprawdzi jazda w samym tylko terenie zewnątrz. No dobra, no to polećmy sobie. Zapomniałem Wam powiedzieć, że do mierniczku skasowałem sobie na 100 Ah, bo mi tutaj ten, ten ma żółty, tutaj zielony, przepraszam. Ten zielony tutaj z tyłu odlicza mi od 100 Ah w dół. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. A teraz sobie polećmy i zaznaczam, że nie jadę tylko na 5. stopniu wspomagania. Chcę po prostu pojeździć w terenie. Zobaczymy, na ile to się okaże fajne, niefajne. No zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie sprawdzimy po leśnych drogach, jak tym się śmiga. Już wiem, że na przykład na 5. biegu to właśnie ciężko jechać na leśnych drogach, bo no po prostu się zapierdziela, nie? Czasami za szybko. Więc dobra, zobaczymy, by nie gadać. Jedźmy sobie. O, fajnie z miejsca rusza, to mi się podoba. Dobra, już sobie trochę zmniejszę. No dzisiaj nie jest tak zbyt ciepło. Komina nie wziąłem i trochę w czachę duni. O, zobaczcie, 3. stopień wspomagania w zupełności wystarcza. Wiatero dmucha jak szalony. Jak tak na ten rower taka prędkość 35 to jest już wystarczająca z tego względu, że się macha nogami, bo już brakuje większej zębatki z przodu albo mniejszej też z tyłu, bo chyba tu jest 13, a przydałaby się 11. Ale pizga w łeb. Tak, słuchajcie, w zupełności wystarcza. Przełączyłem też na 2. stopień wspomagania, bo 3. też już był po płaskim, to jest wystarczający. Zaznaczę, że wszystko nastawione jest fabrycznie na maksymalną moc. Ja nic tam nie ruszałem. Także
Mówię, po płaskim terenie rower sunie sam, słuchajcie. Oczywiście można przycisnąć na maksa, nie ma problemu. A zobaczcie, jak popierdziela. Jak szalony. Można sobie depnąć, nie ma żadnego problemu. Ale nie zawsze się tak jeździ. No przynajmniej ja tak praktycznie nigdy tak nie jeżdżę. No taka prędkość to jest maks 30 na godzinę i to w zupełności wystarczy. Oczywiście wiem, że są ludzie, którzy lubią zapierdzielać, no i do tego się nadaje ten silnik. Ale tu mokro, patrzcie. Ja praktycznie nie wkładam siły w pedały, że tak mówię wam, no kurde, macham dość szybko, jadę 32-33 na godzinę i kurde, to w zupełności wystarcza na płaskim. Na serio. Więc jak macie gdzieś do pracy przez las albo coś, to nie ma problemu. O taka droga jak ta, zużyjecie niewiele energii z akumulatora, jeżeli chodzi o to. Musiałem wystraszyć sarnę. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie mam tutaj dzwonka i wystraszyłem sarnę, co nie powinienem tak w sumie robić, ale wystraszyłem ją hamując, żeby koło zaszurało, no i uciekła. No nie wiem, po co ten szlaban tu w środku lasu. Dziwne. Klasyczna droga leśna. Słuchajcie, cały czas na drugim stopniu wspomagania i powiem wam, że dalej jest za mocny, ale tak zostawię, to by się łatwiej jechało. Przerzutko sobie zmieniłem na trzeci blacik. Na czwarty wrzucimy. O, zobaczcie. Normalna droga leśna. Silnik sobie świetnie daje radę w takim terenie. Pamiętajmy, że to jest silnik bezpośredni. Stanąłem sobie na chwilę. Choć nie jest tak, powiem wam, super ciepło, no to troszeczkę się zgrzałem. Sama jazda, praca, wiecie, rękoma, kierownicą na rowerze rozgrzewa. No jeszcze ten mój ubiór jak folia. Wiecie, najgorzej teraz jak się stanie gdziekolwiek rowerem, brak nóżki, nie ma go gdzie oprzeć i szukam właśnie drzew, żeby go właśnie oprzeć. No ale najgorzej, to nie jest najgorzej. Generalnie nie, ja nie szukam nóżki, także nie proponujcie mi, chociaż proponowaliśmy bardzo świetne nóżki były poprzednie komentarze, to czytałem, bardzo świetne rzeczy proponowaliście. Nie będę tu zakładał nóżki. Może w nowym rowerze, ale tutaj nie. Zawsze jakieś drzewo się znajdzie, a jak nie drzewo, to się gdzieś ten rower tam położy, nie ma problemu, także to nie jest jakiś tam, jest pewien dyskomfort, ale wiecie, nie taki, żeby zaraz panikować. Zapomniałem, słuchajcie, kluczyka od blokady baterii, tego tutaj, tu, no i teraz ta bateria jest tylko, wiecie, tak na wcisk, nie? To prawda, ona tam sobie zaskoczyła ładnie, jest troszeczkę pod kątem, więc nie powinna się wypiąć, no ale wiecie, jak to jest. Można podskoczyć na jakimś wyboju, ona się wypnie, a nie chciałbym tego, bo kurczę, może się dużo zadziać, nie? Także no nie chciałbym tego. Rower, widzicie, spisuje się, słuchajcie, świetnie na takiej drodze leśnej. Bardzo świetnie się sprawuje. Naprawdę, jeżeli ktoś chce jeździć po takich lasach, to nie ma problemu. Od wzniesienia też sobie radzi, jak widzieliście w poprzednich filmach, także spoko, ale już następny odcinek pojadę sobie w inny teren, pojadę sobie taki w teren bardziej górzysty, ale o tym opowiem na samym końcu filmu. Zobaczcie, moi drodzy, w jakim pięknym, urokliwym miejscu jestem. Tu jakaś bajorko jest. Przynajmniej zwierzaki mają blisko do wodopoju, nie muszą nigdzie łazić. No, świetne, świetne. Znowu jestem w klimatach, które bardzo lubię, czyli las i natura. Ja to kocham. Bo się rozpłyniesz, Marcin. Dobra, bawmy się dalej. A zobaczcie, kolejna wycinka. I zobaczcie, jaki teren. Kurde, powiem wam, że tym rowerem się tak leciutko jedzie. Kolejny, nie kolejny. Kurde, ależ te klocki piszczą. A tutaj kolejna wycineczka, widzicie? Morderstwo lasu.
No nic, trudno. Takie życie, co zrobić. Tym rowerem się tak fajnie jedzie. Nawet ruszanie, kurczę, nie sprawia żadnego problemu. Normalnie mam takie wrażenie, jakbym jechał przekładniówką, serio. No zobaczcie, no. Manetkę tylko nacisnę i od razu startuję. Do ruszania manetka jest super. Albo do wyprzedzania innych rowerzystów. No, zobaczcie, jaki teren. Przerzutkę też nie mam najmniejszą, bo mam na czwóreczce z tyłu. Z przodu mam oczywiście największy blat, czyli do jazdy szybkiej. No zobaczcie. Kurde. Revelation. Really, revelation. Teraz pojedziemy jakiś inny teren, jak znajdę jakiś taki bardziej trudny, zobaczymy, z czym to się będzie wiązało. Cały czas jadę na drugim stopniu wspomagania. Słuchajcie, pobór w amperach to jest 9,6 maksymalny. Nawet nie wiem, gdzie jadę, bo jak widzicie, nie mam tutaj GPS-a zamontowanego, po prostu lecę w las gdzieś, kurde, później będę się martwił. Jak to się mówi? Carpe diem. Co będzie, to będzie. A teraz to polecimy taką muldą środkową. O, patrzcie, jak idzie. Kurde, rewelacja. Muszę uważać na tą baterię, żeby mi nie odpadła. Dojechałem do takiej drogi. Ja nie wiem, gdzie jestem generalnie. Asfaltem nie będę jechał, no ale nie mam wyjścia, kurczę, bo żadnej drogi nie ma, no chyba, że tam, no ale tam to jest taka już leśna, taka, że kurczę, nie wiadomo czy doprowadzić do czegokolwiek. Już raz taką jechałem kiedyś i dojechałem, kurczę, do niczego. Dobra, zerknę zaraz na GPS-a i jadę dalej. No dobra, miało nie być asfaltem, ale no nie mam wyjścia, kawałek muszę podjechać. Damy mu w mordę, kurde, niech jedzie szybciej, kurde. Jest prędkość, jest zabawa, nie? A teraz regen, patrzcie. Widzicie, jak prędkość od razu maleje na regenie, delikatnie tylko nacisnąłem. A teraz sprawdźmy sobie, wyłączę na 0 wspomaganie i czy da się jechać normalnym rowerkiem. Zmieńmy sobie przełożenie. No, od bidy da się jechać, ale tutaj opór już czuć. Taki delikatny. Ale od biedy, jak coś nawali, to można dojechać. Choć nie polecam. Dobra, włączamy, kurde. O. Dobra, tutaj Nowa Jasienica, gdzie tu jechać, kurde. Ha, już wiem gdzie. Dobra, już wiem gdzie. Tu w prawo, zaraz w lewo. I tu w lewo. No to żeśmy kawałek odjechali. No. Ach, zapachniało prawdziwą polską wsią. Niektórzy brzydzą się tego zapachu, a ja to lubię. To jest zapach taki, wiecie, natury. Dobra, jedziemy. A zobaczcie, jak się fajnie jedzie. Drugi stopień, 9,6 ampera. O, tam konik stoi. I śmigamy. No powiem wam, że ten rower, jak na swoje tanie komponenty, świetnie sobie radzi, kurde, z wybieraniem nierówności. No i wreszcie nie mam tej nóżki, która mnie tak hałasowała, mi tak przeszkadzało to. Zaczynam dostrzegać wyższość roweru 26 cali nad rowerem z kołami 28 cali. 26 jest po prostu zwrotny. Fajnie zwrotny w terenie. 28 jest natomiast dobry, jak się jedzie na dłuższe dystanse, bardziej takimi drogami utwardzonymi, prostymi. Za to do lasu tylko 26. Albo oczywiście tryb mieszany, nie? No zobaczcie, no cały czas sobie jadę 440-450 watów. Jeżeli was to interesuje, no mówię, a pobór 9,6 oczywiście będzie malał wraz z upływem, znaczy wraz z użyciem baterii. No ale tak to wygląda na chwilę obecną.
Kurde, jak fajnie się jedzie, ja pierdzielę. Super sprawa. Naprawdę super sprawa. Dobra, polećmy jakąś lepszą drogą, taką... O, patrzcie. Czy ta droga nie jest świetna? No to lecimy. Czekajcie, przełączyłem na dwójkę, bo słuchajcie, przełączyłem sobie na jedynkę w pewnym momencie, no bo ta dwójka już była za mocna. Ale dwójka, zobaczcie, w takim terenie offroadowym już, kurde, daje sobie świetnie radę. Mam przerzutkę 3, czyli tak gdzieś po środku z tylnego wolnobiegu. Tam z przodu oczywiście największa, do jazdy najszybciej. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mogę samą monetką nawet jechać, patrzcie. Patrzcie, w ogóle nie pedałuję teraz. Piach jak ta lala. Kurde, normalnie odczucia mam normalnie przekładniówki. Jakbym jechał z silnikiem przekładniowym. No naprawdę, no nie kłamię was teraz. Jadę na samej manecie. A teraz jak dodatkowo sobie popedałuję, no to jakbym jakimś Mercedesem jechał, kurde. Oczywiście nie w sensie podskakiwania na wybojach, tylko mocy, nie? Jak byłem zakochany w przekładniówce, to teraz, kurczę, muszę swoją miłość podzielić na bezpośredni silnik. No kurde, bo naprawdę on mu w niczym nie ustępuje. Jestem po prostu w szoku. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki teren. Teraz manetka. Zobaczcie. Teren, nie teren, on sobie jedzie. Bez najmniejszego problemu. Patrzcie, co się dzieje. No rewelacja, kurde. Jeszcze jakbym depnął mocno, aż mi przednie koło poderwało na wyboju. O, patrzcie. Rewelka. No normalnie rewelka. Dobra, stanę sobie tutaj na chwilę. Taka droga. To powiecie, że jeszcze to nic. No jest coś. Bo tam widzieliście, jak to jechałem. Jest, kurde, powiem wam konkretnie. Jeszcze czeka mnie tam kawałek drogi. Naprawdę nie sądziłem, że tak przyjemnie będzie jechało się tym rowerem. Serio. I te oponki, to są takie oponki Kendy z takimi lekkim klockiem, bo ja je kupowałem w zamyśle takim, że to będzie taki, bardziej taki speedbike i miał zadanie być terenowo, wiecie, taką i szybki, żeby w trasie jechał, powiedzmy, gdzieś tam po asfalcie czy po lesie właśnie z jakąś większą prędkością. No i sprawdza się to. Ale w terenie te oponki są też rewelacyjne. Kurde, jestem zaskoczony. Kurde. I świetnie się przy tym bawię. Stanąłem sobie na chwileczkę, żeby napić się tutaj Tymbarka. Nie jest to lokowanie produktu. Po prostu lubię. Troszeczkę statystyk. Przejechałem prawie 12 km. Zużyłem 4,3 Ah. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem. Bo to nie jest taki, wiecie, tryb oszczędnościowy. Ja po prostu sobie jadę. Czasem sobie manetę, jak jeszcze widzieli, przycisnę, zapierdzielam. Czasem jadę w teren, też tam troszeczkę silnik musi popracować, ale jedzie się prima sort, naprawdę prima sort. Pogoda się, kurczę, zmieniła w taką cudowną aurę. W komentarzach niektórzy pisali, że ta bateria, kurczę, jest wysoki środek ciężkości, no źle położony. Tak, macie rację, no ale czy to przeszkadza? Nie, ta bateria jest na tyle lekka, że ona po prostu nie przeszkadza, naprawdę nie przeszkadza. Niektórzy mówili, że ze świeczką między jajami by tak nie pojechali. Słuchajcie, bo w razie pożaru będzie problem. Słuchajcie, w razie pożaru, jeżeli ta bateria będzie pod ramą, naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, czy ona będzie pod ramą, czy na ramię. I tak zdążycie zeskoczyć. To reakcja wasza będzie błyskawiczna w jednym i w drugim przypadku, a bateria Li-ion nie wybucha jak przysłowiowa bomba. Te filmy wszystkie, co widzicie, że na przykład hulajnoga jakaś, czy coś tam, że wybucha. Owszem, bateria wybuchnie, jeżeli będzie w hulajnodze na przykład, one są w stalowej, zamkniętej obudowie. Tutaj, zobaczcie, ta bateria jest w obudowie z tworzywa sztucznego i ona momentalnie się stopi, spali, gazy ujdą. Nie będzie to jakiejś spektakularnej eksplozji, będą po prostu takie jakby świeca dymna po prostu i tyle, a żadnego wybuchu gwarantuję wam, że nie będzie. No i nie dzieje się to błyskawicznie też, tak, nie? W sensie błyskawicznie takim, że nie zdążycie uciec. Zdążycie uciec za każdym razem. Ja chociażby mam w tej chwili 4 baterie, żadnej nie miałem żadnego przypadłości, nic. Raz podczas jazdy zwarła mi się bateria, BMS natychmiastowo to odciął, zwarła mi się na wyjściu, bo taka głupia wtyczka tam była, że zwarło się, no i BMS momentalnie odciął tą baterię, nie było napięcia, a po podłączeniu ładowania odblokował to i poszło dalej.
To było z mojej winy. Znam jeden przypadek, który osobiście kolega mi opowiadał, że zapalił mu się rower. Własna konstrukcja, bateria w trójkącie w środku. No ale przyznał się, że to był jego błąd, bo zrobił baterię w obudowie aluminiowej. Podczas jazdy przetarło się co nieco, zwarły się baterie i nastąpiło zapłon i reakcja łańcuchowa po kolei. Bateria i rower się spalił. Ale to był błąd ludzki. I to właśnie, jeżeli uszkodzicie baterię, czyli nie wiem, wywalicie się na tym rowerze gdzieś, walniecie, uszkodzicie ogniwo, no to może się zapalić. Może się zapalić też od wadliwego BMS-a, co się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Także nie przejmujcie się i nie dajcie się ponieść panice. Żyjcie, bawcie się, tylko oczywiście wszystko z głową, prawda? Odsapnę sobie i jedziemy dalej. Patrzcie, siadam sobie normalnie i jak skuterem ruszam, wciskając manetkę. No bez pedałowania oczywiście. Ok, let's go! Patrzcie, jaki teren. Zeskoczymy sobie. No leci ten rower, kurde, sam, naprawdę. No, patrzcie. Muszę gdzie tu jechać, gdzie jechałem. Tam polecimy. Mówiłem to w poprzednim filmie. Nie dajcie sobie wmówić, że do elektryka, czyli budowę roweru elektrycznego można robić na porządnej bazie. To jest mit, bzdura. Możecie robić to na każdym rowerze kupionym w hipermarkecie. No prawie każdym oczywiście, nie? Zawsze znajdą się jakieś rozwiązania techniczne inne, gdzie nie będzie po prostu możliwości założenia tego czy owego silnika. Nie zawsze każdy rodzaj się da. O, tak powiem. Tylko wszystko trzeba oczywiście robić z głową. Zawsze to powtarzam. Nie można takim rowerem jak ten na przykład, bo to nie jest rower stworzony, który ja teraz stworzyłem do jakichś zjazdów downhillowych, tylko to jest rower do jazdy przez przeciętnego Kowalskiego w takich warunkach jak ja teraz tutaj jadę, bez jakichś tam, kurde, wiecie, skoków, szaleństw, no bo wiadomo, że ta rama może nie wytrzymać, bo nie jest do tego stworzona. Jak ktoś chce skakać, to nie chce kupić rower downhillowy i go przerobi na elektryka i wtedy będzie zadowolony. No patrzcie, tutaj taka góreczka, wy tego nie widzicie, jaka tu jest góreczka, ale specjalnie dla was podjadę pod nią. O, patrzcie, że dojechałem do tej drogi szutrowej, od której zaczynałem, pamiętacie? Tam daleko stoi moja Renata, ale ja wam tutaj pokażę. Tu jest pod górkę. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, zapewne nie. Najwyższe przerzutki są, ja nawet tego nie zmieniam. Drugi stopień wspomagania 9,6 A, jak mówiłem. I zobaczcie. Górka, nie górka. Lekko tylko czuć, że rower zwolnił i sobie podjechał. A z miejsca chcę sobie zawrócić, po prostu co sobie delikatnie manetkę. No i już tam z tyłu kółeczko kręci w miejscu. Dobra, pojeździmy jeszcze sobie gdzieś. Wiecie co? Wjedźmy sobie tutaj. Oczywiście sama manetka, nie? O, patrzcie. Patrzcie jak śmiga. Zaraz się wywalę i będę miał. Ale zobaczcie, no. Daje sobie świetnie radę. Nawet takim rowem. Jak widzicie. Także nie ma problemu. Dobra, wyjadę, bo jeszcze mi opierdzielę. Jakiś leśnik będzie jechał, będzie lipa. Wyskoczył jak Filip z konopi. Mijam moje autko, jeszcze pojadę tam na drugą stronę. Zobaczymy, jaki tam będzie teren. Dobra, nic nie jedzie, można jechać. Patrzcie, jaki tutaj teren, normalnie też taki leśny. Korzonki wystają. Zapierdziela ten rower. Nie ma drogi, której by nie przejechał, no kurde. Tam jakiś traktor stoi w ogóle. Już tam coś robią, kurde, wycinają pewnie las.
Patrzcie, maneta i jedziemy. Yeah. Rewelka, rewelka. No tu byłem na jagodach w zeszłym roku. Na chwilę, ale w tym roku muszę jechać na jagody, kurde, nazbieram tyle, że ho ho. Znowu zatoczyłem koło i jadę przez drogę. Teraz znowu pojadę do Renaty od drugiej strony. Jakiś człowiek idzie. To też jest parking, gdzie często staję na swoich testów i jeżdżę. Teraz pojedziemy jeszcze w inne miejsce. Prawdziwym sprawdzianem dla roweru MTB jest właśnie piach, bo na nim są największe straty energii. Zaraz sobie dojedziemy do takiego miejsca, gdzie te piachy są takie konkretne. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No ale jak widzieliście, w tym rowie przeciwogniowym radził sobie świetnie, więc podejrzewam, że tu też sobie poradzi. Nie no, zgubiłem to. Zgubiłem to miejsce. Miały być piachy, a jest piękna droga. Ale dobra, no. To też jest piaszczysta droga. Chciałem, wiecie, się pokopać w takim piachu, takim sypkim. No i nie mogę go znaleźć. Muszę wam powiedzieć, że przed chwileczką właśnie odpadła mi bateria. To jest to, o czym wam mówiłem. Kupy są, kurde, trzeba minąć. Na wybojach, o, tutaj patrzcie, piach jest. Wystarczy manetę nacisnąć i czuć, jak wam dupa skacze lewo, prawo, bo silnik fajnie ciągnie. Bateria mi na wybojach odpadła i złapałem ją, słuchajcie, kurczowo, tak, wiecie, tak, o, nogami, nie? No, także zawsze zapinajcie baterię, słuchajcie, zawsze. No, ja niestety zapomniałem kluczyka, no i mam jak mam, no niestety, no, mówi się trudno. No ale kurde, silnik, powiem wam, spisuje się wyśmienicie. No kurde, wyśmienicie. Silnik i rower. Co prawda trzeszczy mi teraz siodełko, no ale ma prawo, ono jest bardzo stare, ale duże, miękkie. Daje radę na tych wybojach, choć nie to, co tamto mam w innych rowerach, no ale też daje radę. Tutaj widzę, konie jeżdżą. No patrzcie, znowu widzicie piach. Droga piaszczysta jest, zobaczcie. Jak tylko czuć, że rower zwalnia albo coś próbuje wam stanąć, wystarczy nacisnąć manetkę, zobaczcie, co się dzieje. Od razu idzie. Od razu się zbiera. Jak normalnie crossem bym jechał. No, tu jest taki bardziej kopny piach, patrzcie. Manetkę wystarczy delikatnie, tu, o, tu jest kopny, patrzcie. I normalnie jadę bez najmniejszego problemu. Dobra, wracam powoli, bo jeszcze mam swoje obowiązki dzisiaj do zrobienia. Przejedźmy jeszcze takim off-roadem tutaj z połamanymi gałęziami. Będzie porównanie do tego, jak jeździłem 750 przekładniową. Pamiętacie, też tam narzekałem, no, ale też tam jeździłem na innych mocach, także to też nie ma porównania. Kurde, rewelacja. Mimo że bateria trochę osłabła już, dalej jadę na drugim stopniu wspomagania i jest wyśmienicie. Dzisiaj ten rower dostał ostro w dupę, że tak powiem. Cały czas podskoki, kurde, przysiady, walenie w amor. W kamerze tego oczywiście nie widać, ale wiecie, ja nie wszystko kręcę też, nie? Bo jakbym miał kręcić cały czas moją jazdę, film by trwał, kurde, bardzo długo. Łapy to już mnie tak, kurczę, może nie bolą, ale no, czuję w łapach, że jadę. Bo cały czas pracuję. Wiecie, jak jest w terenie, jak się jedzie. Cały czas się pracuje rękoma. Przez to robi się też i ciepło, nie? Mam co prawda kurtkę na sobie przeciwwiatrową, co jeszcze wzmaga tą ciepłotę. No ale bez niej by było zimno. O, dojechałem do drogi. Jadę w lewo do Renaty, czyli mojego auta. W dziurę po dzikach wjechałem. O, jest moja droga. A my jedziemy do Renaty w tamtą stronę. Patrzcie, bateria wyciachana do połowy i dalej jedziemy. Dalej ma power. Sama manetka.
No i jak, kochani, podobało Wam się? Bo mi wyśmienicie, znowu bawiłem się jak dziecko, jak kurczę niemowlaczek, dosłownie, z zabaweczką jakąś. Rower po prostu jest przezajebisty, naprawdę przezajebisty. Marcin, zawsze tak mówisz, jak coś tam testujesz, tak? Zawsze to mówię, bo ja testuję różne maszyny i co rozwiązanie to mi się tak podoba. Ten silniczek natomiast, słuchajcie, jest po prostu fajny. Jazda na tym silniku to jest odczucie, jakbym jeździł silnikiem przekładniowym. Naprawdę, jakbym jeździł tą 750, tylko tam 750 była na 28-calowych kołach, a tu jest 26. Także tutaj jakby siła jest lepsza, no ten silnik jest fajny, fajnie się zbiera. Dzisiaj testowaliśmy sobie taki teren płaski, leśny, różne drogi. Widzieliście, nawet w tym rowie jechałem, słuchajcie, tutaj przeciwpożarowym, co jest taki robione. I jeździło się wyśmienicie, on wszędzie wjeżdża, nie było jakiegoś problemu z jazdą. Ja jechałem ciągle na drugim stopniu wspomagania, gdzie pobór był tam w granicach 400, chyba 50 watów. Później w miarę wyczerpywania się baterii spadało to do 300, chyba 90. Pobór był 9,6 ampera. I tak jechałem praktycznie cały czas. Ten drugi stopień wspomagania, co miejscami był zbyt mocny. Z miejscami nawet zmniejszyłem sobie na pierwszy stopień, ale tam bardzo krótko jechałem. Jeździłem też oczywiście posługując się manetką. Czasem wciskając na maksa. Widzieliście, tam prędkości były prawie 50 na godzinę były. W terenie gdzieś tam, gdzie piach był, wcisnąłem manetkę. Też bardzo ładnie szedł. Baterii zostało mi, widzicie, 47,3 V. A zużycie, tutaj odchodziło nam ze 100 Ah, jest 90,7, czyli 9,3 amperogodziny, 9,3 amperogodziny zeszło i przejechałem 20 chyba 5 km, tak, dobrze mówię? 24,1 km przejechane. Powiecie mało, zaraz pojawią się komentarze, że o mało, bateria do dupy i w ogóle. Nie, bateria nie jest do dupy. Jak sobie tak policzycie, 9,6 ampera, gdzie jechałem praktycznie cały czas, a jazda zajęła mi tam chyba godzinę i 5 minut, no i tak 9,6 ampera na godzinę, no to sobie policzcie, jakie jest zużycie. No ale za to jedzie się bardzo komfortowo. No, bateria, powiem już Wam, że po tym, co teraz przejeździłem sobie troszeczkę, mogę Wam śmiało powiedzieć, że ta bateria starczy przy takim normalnym wspomaganiu. Oczywiście wiecie, bez szalec, bo jak ktoś będzie jechał na manetce cały czas, no to pojedzie pół godziny, nie? I przejedzie tam, nie wiem, 25-30 km. To jest logiczne zresztą przy takim poborze. Ale jak ktoś będzie się wspomagał, tak czysto wspomagał, tak jak ja tak właśnie jeżdżę, że sobie wspomagam się, jak gdzieś jadę w dłuższe trasy, jak jest ciężej, to wtedy sobie nadepnę, żeby gdzieś pod górę podjechać albo coś. Jak jest lżej, to sobie zmniejszam te stopnie wspomagania. To na spokojnie ta bateryjka 16 Ah starczy na 60, 70, a nawet 80 km. To w zależności, na jakim stopniu wspomagania będziecie jechać. Ale mówię, na takim spoko wspomaganiu te 60, 70 spokojnie przejedziecie. Oczywiście zrobimy sobie test zasięgu na różnych stopniach, bo powiem Wam, jakie będzie zużycie, jakie odczucie z jazdy w ogóle będzie, ale to za jakiś czas, bo teraz mam jakieś troszeczkę inne plany jeszcze filmowe, że tak powiem, do zrealizowania, ale zrobimy sobie to, zrobimy sobie na pewno. Silnik jest po prostu rewelacja. Szczerze mogę Wam ten zestaw polecić, nie ściemniam, jest po prostu przewyśmienity. I on kosztuje 589 euro z moim kodem rabatowym 559. Do końca kwietnia, słuchajcie, jest ten kod rabatowy ważny. Link do tego zestawu, jak i do 4 innych, do których obowiązuje ten kod rabatowy, znajdziecie w opisie filmu oczywiście, wraz z moim kodem rabatowym. Jutro jadę sobie Renatą na spanie w wanie do samego środka Puszczy Bukowej. Będę spał gdzieś tam w samym jej środku, na jakimś parkingu sobie tam coś znajdę. Ale jadę też z tym rowerem od razu. Jadę też nagrywać właśnie test jazdy w terenie takim bardziej górzystym, bo Puszcza Bukowa u nas słynie właśnie z takich górek, podjazdów fajnych, asfaltowych, leśnych. No zobaczycie zresztą, bardzo zróżnicowany teren i właśnie tam przetestuję sobie, jak ten rowerek poradzi sobie właśnie w górach. Myślę, że sobie da radę. Zobaczymy, jak będzie z grzaniem się silnika, ale myślę, że będzie dobrze. W przyszłości, niedalekiej przyszłości, ten silnik trafi do nowej ramy. Słuchajcie, a dlaczego, Marcin, do nowej ramy? Przecież tak zachwalałeś ten rower. Tak, zachwalałem ten rower i on jest naprawdę świetny. Jest naprawdę świetny. Ja po prostu potrzebuję rower składany. Potrzebuję rower składany, żeby zajął mi jak najmniej miejsca w tym samochodzie, tudzież w innym
jak będę chciał gdzieś pojechać. Znalazłem sobie taką fajną składaną ramę 26 cali. Dodatkowo będzie to full, słuchajcie, nie jakaś tam, wiecie, firma super ekstra, normalna, chyba stalowa nawet ta rama będzie. I właśnie ten silnik przerzucę sobie do tamtej ramy na razie, bo docelowo będę chciał zapakować tam MXUSa 1000 przekładniowego, ale to dopiero za jakiś czas. A czemu? No bo wymyśliłem sobie tutaj spanie w wanie troszeczkę inaczej, ale to wszystko będzie w odcinku spanie w wanie, więc na ten odcinek Was serdecznie już niedługo zapraszam. Tam podam więcej szczegółów. Elektryfikujcie swoje maszynki. Nie musicie mieć super bazy do roweru, żeby go, kurczę, elektryfikować. Naprawdę nie trzeba. Wystarczy mądrze podejść. Można swoją starą ramę, tak jak ta ja tutaj przerobić i cieszyć się. Oczywiście nie musicie, jak jeszcze raz powtarzam, nie musicie pakować tak mocnego silnika w taką ramę. Możecie sobie standardowego, nie wiem, 250, 350, nawet 500 wpakować z tyłu, z przodu. Chcę Wam tylko powiedzieć, że da się stare ramy zelektryfikować. I nie wierzcie ludziom, że się nie da, że to się połamie. Wszystko się połamie. Nawet najdroższy rower połamiecie, jak się postaracie. Wszystko trzeba robić z głową, pamiętajcie. Z głową. Na sam koniec chcę Was zaprosić jeszcze, żebyście zerknęli w opis filmu. Tam macie taki dział zarabianie online. Tam Wam pokazuję, jak można fajnie zarobić troszeczkę kasy, korzystając po prostu z internetu, z zakupów i takich różnych. Zerknijcie, zobaczcie sobie, bo to są sprawdzone sposoby, na których ja naprawdę zarabiam. I nie to chodzi, że ja polecam czy coś takiego. Ja po prostu zarabiam na tym. Zerknijcie, serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj będziemy już kończyć i serdecznie zapraszam Was już na kolejne odcinki, które będą fajne. Podejrzewam, że będą fajne. A jakbym zapomniał, a jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link także znajdziesz w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!